święte miasto Puszkar, poprzedzone odpustem, na którym się nie możemy odnaleźć i dojść do świętej wody. Co tutaj znalazłaś? Teraz sobie kupię 2 sukienki. Sukienki se kupisz? I jeszcze spódnicę. Już mam torebkę. Tutaj jest jakoś tak taniej i większy jest wybór i tak jest spokojniej. Nie ma takiego spędu jak w Jaipurze, w całym tym złotym trójkącie. Bo nie ma dzisiaj świąt. Być może. Na spokojnie można obejrzeć rzeczy indyjskie, które mi się bardzo podobają. Taki oto drogowskaz, gdzie mamy iść. Trochę do Jezusa podobny. Ale idziemy tam, gdzie nam pokazał. Czajcie sklep. Ona jest już na drugim piętrze. Ale co najlepsze, ta taśma klejąca, jaką wykorzystują szerokość jakieś 40 cm. Wczoraj tak dla rozrywki przejechaliśmy się tędy groszkiem, umyliśmy panele, bo tak jak widzicie, dachy są dość nisko zawieszone. I naprawdę, tutaj był wtedy spokój, teraz to nie jest spokój. A po nocy krowy jedzą siatki. Jak już zjedzą wszystkie warzywa, odpadki, to jedzą siatki. Pomemłała. A my jak zwykle w drodze, w której nas nie powinno być. No odejdź kochana, bo nie zmieścimy się. No już! Już. Tak, on będzie stał! Okej, go! Okay. Come this selfie, my selfie, okay? Jezu, nic nie można zrobić. Chciałam wam powiedzieć, że tak się nocą przyciskamy przez Puszkar, no ale przecież Indusi nie dają mi nagrać, tylko cały czas chcą selfie albo coś takiego. I nasz samochód nie jest przystosowany do tego, żeby jeździć po indyjskich ulicach. No ale cóż zrobić? O, tutaj już jest mniej ciasno. A oprócz samej świętej wody, to jeszcze miasto jest nazywane miastem hipisów. I widać po ilości osób, które mają dready i muzyki. A, привет! Dzień dobry! Polish! A ten próbuje po rusku. How are you? Where about in Ruski? No, Chuchut? no, English chuchut? English is better. Chuchut? Yeah, English better? better. Where about you live in Russia? Hmm? Where do you live in Russia? St. Petersburg? We are not come from Russia, Poland. Poland? Yeah. Polish? Russia. Really? I bring some good weed from Poland? Jak się już czaił, że nie jesteśmy z Rosji, to widzicie pytanie właśnie o... Wiecie co? Bo tutaj ta świętość też między innymi osiąga się ją przez wprowadzenie się w odpowiedni stan. Tam na dole jest woda, idziemy. Give me something good. I am wasted on the thought of you. This is the Pushkar lake, very important because this lake they create the Lord Brahma by the lotus flowers. Then they create the universe by the fire of ceremony. Hindu, Muslim, Christian, Buddha, Parsi, Catholic, Jewish, Sikh, everyone come here for the doing worship ceremony, for the life, for the family. My name is Krishna sir. I am a holy Brahmin from Pushkar lake and I work orally chanting for a pilgrimage, for getting a spiritual energy and pray for the ancestors for nirvana. Channel name? Kampermania. Teraz wymiana, bo to jest spot dla youtuberów. Właśnie w tym samym miejscu Gostek zawsze robi tą ceremonię. My teraz podajemy swoją nazwę. Co jeszcze jest ciekawe, za chwilkę będziemy święcić kokosa. Coconut is the fruit of the Lord. Właśnie zastanawiałem się, bo nie było żadnych płatków, niczego na talerzu, a kokos jest w całości.
Ale pusty, wysuszony już. M-A-N-I. Wypity. Może najpierw zabawy z wodą, Here. ciężko z kamerą to robić, ale pokażemy wam między your innymi heart. jedną taką And little bit water through your ceremonię. feet. Jeszcze na nogi. Bo This is a purify. jeśli chodzi o Top to samą... bottom, there is a 5 part of the body need to clean. Yeah. Top, eye, ear, heart, feet. That's a clean. It means you are going to deep, take shower. Understand? Now we keep this position. Oh, I'm have camera, it's hard to do that. Okay, no problem. She can do for you. Okay, thank you. Repeat. Om Tvam Swam Guru Guru Sarva Sarva Tirthanam Tirthana Tvamiva Tvamiva Jagat Jagatu Pita Pita Yachitam Yachitam Tirtha Tirthi Medehi Midi Muchyate Sarva Sarva Papa Papa Haro Haru Hari. Hari. This is the meaning your all bad sins you can clean here. New Okay. incarnation. Purify. I feel Om better. Om Paitro Paitro Vaha Sarvavastrangato Vya Yashmrit Pundrikakshe Vishnu. Aldona powtarza, ja się troszeczkę od tego Śrimadu. odizoluję, bo Bhagavato. jeśli chodzi o samą symbolikę, ona dla Hindusów, dla Indusów, praktycznie 90% to są Hindusi w Indiach. Ona stanowi bardzo dużą rolę. Pragyanam Każda rzecz, każde zwierzę, no wszystko u nich coś znaczy i ma to głębszy przekaz. Stąd te wszystkie święte zwierzęta, stąd te kwiaty, cukier, inne rzeczy Galpe i w ten sposób właśnie oni cały czas mówią o tej reinkarnacji, że jeśli to wszystko się będzie spełniało, składało te Thande wszystkie ofiary i zrobi się to zgodnie z tym, co oni tutaj uczą, to będzie się można odrodzić w nowym wcieleniu, niekoniecznie w ciele człowieka, Katihi ale może to być także inna postać, czyli nie wiem, ptak, Charane krowa, tygrys. Mashi Shukla. Dobra, nie przeszkadzam Aldanie, bo Aldona powtarza jakieś randomowe słowa. Kokos poświęcony, ryż na czole jest, więc znaczy, że ceremonia dobrze przebiega. A, jeszcze teraz zawiązywanie niteczek. To, co trzeba przyznać, to przyjście tutaj, wierzenie w jakieś różne swoje rzeczy nie oznacza tego, że oni nie wykonują tego rytuału. Są bardzo otwarci. Możesz być każdego wyznania, jakiekolwiek sobie możesz wymyśleć, a i tak przyjmą cię z otwartymi rękoma. I bardzo ważne jest to, że ta otwartość to nie jest tak, że turystycznie oni nas raz zobaczyli, oni nam po prostu to pokazali, bo miejscowi też przychodzą, robią to samo. Robią, pielgrzymują tu, bo Puszkar i Święte Jezioro w tej miejscowości jest miejscem pielgrzymek i pielgrzymują tutaj z całych Indii. To jest raz. A druga sprawa, cała ta ceremonia, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, bo tam modliliśmy się przede wszystkim o nasze rodziny, o zdrowie, Pomyślność w biznesie, nawet o pieniądze. pomyślność w biznesie, to nawet jeżeli to się nie sprawdzi i jeżeli nawet ktoś w to nie wierzy, to cały ten rytuał daje taką bardzo pozytywną energię. I ja na przykład się trochę lepiej poczułam, bo dzisiaj jest taka pogoda nie za bardzo słoneczna i już mnie bolała głowa. Ale jak tak się skupiłam i tak powtarzałam za nim to, czego w ogóle nie rozumiałam, głównie chodziło o tych bogów, to naprawdę poczułam taką pozytywną energię i jestem pozytywnie naładowana. I Ja myślę, mogę że... ci powiedzieć, dlaczego cię głowa nie boli. Dlaczego? O, przez ten znak. Aldonę głowa nie boli, bo wiadomo, ryż wyciąga, a przyklejenie ryżu do czoła
najlepiej wyciąga wszystkie bóle. Albo trzymanie kokosa. Albo kokos, on leczy wiele rzeczy. Tak. To są największe antylopy na świecie, które żyją w Indiach, koło pustyni Thor, największej pustyni Indii. I tak patrzymy, że one są podobne tak trochę do łosia, trochę do krowy, trochę do konia. O, pochowały się. A może tu wyjdzie, patrzy się na nas, co to my robimy. Tutaj oczywiście są krowy, to nie o tym mówię. Robię to na dużym powiększeniu, także nie wiem, czy coś będzie widać. Ręka mi utrka. My tutaj szukamy największych antylop. One przed nami uciekają, bo są dosyć takie płochliwe. Ja nagle patrzę na drzewo, a tu tyle małp siedzi. A zostało nam jeszcze trochę ze świątyni małp. Jedzonka. A te są kozackie, one są takie inne, większe. Takie są bardziej spokojne, wydaje mi się. No, ja mówię, że są spokojne, a one się zaczynają już tłuc tu. Ale nie wychodzimy do nich. Ja przed chwilą byłam. A Nie siedziały, dałaś jedzenia siedziały tak spokojnie i tak mi pozowały do zdjęć, że szok. A ta się przypatruje. Daniel! No, wystraszyłem się, myślałem, że to na mnie atakują. Daję, tutaj pokażę moje przedszkole. Przedszkole. Żeby ci nie zabrały mojego telefonu. Elo mordy i wariaty. I się skubią. No duża rodzinka. To jest gang cały. Dobre? Dobre? A, teraz pistacje, których nie mogliśmy rozgryźć, bo były nie za dobrze uprażone. Im to nie sprawia najmniejszego problemu, żeby je zjeść. Więc teoretycznie, jakby tak złapała palca, to by po palcu było. Praktycznie pewnie też. Zobaczcie, jak gość sobie leży na pace, jedzie w ten sposób, jeszcze ma taki, żeby łatwiej mu było się z niej ześlizgnąć. W trakcie jazdy potrzeba też się zresetować i teraz Wam pokażemy, w jaki sposób szukamy miejsc, żeby były one kompletnie na dziko, bo aplikacja działająca, czyli e-Overlander, to są miejsca zazwyczaj, które są gdzieś strzeżone. Przy ruchliwych trasach, gdzie się nie wysypiamy i gdzie w Indiach nie da rady się zregenerować, dlatego szukamy sobie sami miejsc. Wszystkie miejsca znajdziecie oczywiście na naszej mapie, na naszej stronie campermania.pl. To jest bezpłatne, można z tego korzystać. Zobaczcie, jaki za mną jest areał. Jest to bardzo duże boisko do krykieta i ostatnio właśnie takich boisk szukamy. Jak najdalej oczywiście głównej trasy, bo jednak tutaj naprawdę odpoczęliśmy i było bardzo, bardzo cicho. Jedynym mankamentem są komary, które znowu się pojawiły. Już przez dłuższy czas ich nie było, a znowu są niestety. Rano był cień, teraz już słońce na tyle daleko przeszło z drzewa, że cienia nie ma, więc się ładujemy chwilę. Mózg staje, bo jest prawie 40 stopni, jest strasznie gorąco, ale stoimy przy wodzie. Jest tutaj woda i bardzo dużo osób tutaj z tej wsi przychodzi po wodę. Albo się napić, albo noszą na głowach. Wow.
I przychodzą, bo są nas ciekawi, skąd my się tutaj wzięliśmy, bo miejsce jest totalnie nieturystyczne. I okazuje się, że właśnie w takich miejscach, poza Złotym Trójkątem Indii, Ale nie tylko złotym trójkątem, ogólnie utartym szlakiem turystycznym nam się wydaje. tak, w Indiach naprawdę są tacy normalni, gościnni ludzie, którzy nie są nachalni, jak mówimy, bo chwilę pracowaliśmy dzisiaj, mieliśmy do ogarnięcia wiele spraw i mówiliśmy, ej, sorry, no teraz musimy to skończyć, to oni to rozumieli w końcu i okazuje się, że w Indiach naprawdę są spoko ludzie. Otwarci, Tak, mili. już 5 tutaj kobiet przyszło i zapraszało nas na obiad. A najlepsze- Nie pokazywało, żebyśmy my im dali pieniądze na jedzenie, tylko nas zapraszali na ten obiad. I jedna Dostaliśmy- z pań chciała nam łóżko przynieść. Tak, pomyślała, że my nie mamy łóżka. I my na początku nie rozumieliśmy, o co chodzi, bo ona starała się po angielsku mówić, nie wyciągaliśmy wasko, a w końcu nam pokazała zdjęcie, patrzymy, takie fajne łóżko, takie często stoją na dworze, takie jak hamak, jak to powiedzieć? Takie, Plecionki. Takie plecionki. Jedna kobieta przyniosła nam papaję i limonki. Bezinteresownie, tak po prostu chciała poczęstować, pochwaliła się, że to jest z jej ogrodu. Za długo na słońcu też nie można stać, dlatego dokończymy w cieniu. Schowaliśmy się w cień, a są tutaj przepiękne drzewa. Ja uwielbiam tą naturę Indii. Naprawdę jest tutaj wszędzie pięknie. I kontynuując to, co Aldona mówiła, chcemy Wam pokazać, że szczodrość ludzi jest tutaj normalna, też niewypaczona. Odkryliśmy ją w końcu, a nawet mamy przypuszczenia, dlaczego tam, gdzie byliśmy, w tych turystycznych, mainstreamowych miejscach, dlaczego tam ludzie zachowywali się tak, jak zachowywali. Mamy coraz większe przekonanie o tym, że ten cały Złoty Trójkąt Indii został zepsuty przez turystów, bo rzeczywiście tam jest bardzo dużo do zobaczenia fajnych rzeczy, pięknych rzeczy, jeżeli chodzi o głównie architekturę. I tam najłatwiej się dostać, bo jest lotnisko w Delhi i łatwo jest ten Złoty Trójkąt obskoczyć szybko, bo tutaj W ciągu już są- 2 tygodni, bo zazwyczaj tak, ludzie, z których spotykamy, są na 2 krótko, tygodnie. na krótko przyjeżdżają. I kiedy zaczęli przyjeżdżać, kiedy się zaczęła rozwijać turystyka w Indiach, wówczas podejrzewamy o to, że to turyści zepsuli Indusów tamtych, dlatego że być może dawali pieniądze za darmo, może dawali im jakieś prezenty, może litowali się nad nimi i to spowodowało to, że im tak zostało. Dlatego oni teraz na potęgę kłamią. No father, no mother, to No każdy father, mówi. no mother. Nikt nie ma tutaj ojca i matki, I żadne teraz te dziecko. dzieci, one są mocno spaczone przez to. I te dzieci naprawdę strasznie, nie wiem, ja to w ogóle jakby moje dziecko coś takiego Następne zrobiło, pokolenia rosną. ja bym umarła, a jakbym z martwych wstała, to jak nie jestem za karami cielesnymi, to bym po prostu wybiła z głowy, żeby dziecko chodziło i prosiło innych o pieniądze. Cały proces już naszym zdaniem będzie ciężko odwrócić. To na tą chwilę moim zdaniem jest nieodwracalne. To znaczy tak, jeżeli jesteście w Indiach, w tym Złotym Trójkącie, nie dawajcie tym ludziom po prostu pieniędzy za nic, żeby Trzeba oni ich się oduczyć. oduczyli to robić, bo Tak. podejrzewamy, że oni proszą o te pieniądze, bo ktoś tam dostał, ktoś tam im opowiedział i oni myślą, że teraz też oni dostaną. Dlaczego oni mieliby nie dostać? Więc my nie dajemy tych pieniędzy. Jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś usługi, ktoś nam coś chce sprzedać i my chcemy to kupić, wtedy się targujemy, można. Tak. I co daje przewaga jeżdżenia kamperem po Indiach, to to, że w tym momencie odkryliśmy miejsce, gdzie Indie są normalne, niezmanierowane i takie Indie chcielibyśmy Wam pokazać, bo to, Bo co się takie dzieje Indie tam, tak. istnieją, tylko właśnie poza tym O, szlakiem. selfie. Come on! Zobaczcie, jak dziewczynka jest. Selfie. Mówi, dziewczyny wróciły ze szkoły Come on! i Selfie! zobaczcie, jakie moje mundurki, wszyscy mają takie same. W każdym regionie, w każdej szkole są inne te mundurki, ale w każdej są takie same. Nie. Dobra, idziemy, bo to jest nasz kolega, z którym dogadaliśmy się już przez Waska. On bardzo chce nam pokazać swój dom, więc już przystaniemy na to. No i idziemy do domu w Indiach. Buty. Please welcome. Welcome. Can we show your house? Yes. Okay. Here's ty- my bro. Od tej dziewczyny dostaliśmy właśnie papaję i cytryny. I nas zapraszała. I Mamy teraz... zimne napoje dla nich. A tutaj jest to łóżko, które nam proponowała ta dziewczyna, żebyśmy sobie odpoczęli. I ono jest właśnie na fajnych takich tych. Sznureczka. No. Sarbat sarbat. Na naszych oczach będziemy mieli robiony sok. My przynieśliśmy im takie napoje przetworzone, niekoniecznie zdrowe, oni tego nie chcą brać. Co jest najlepsze, to limonka właśnie tutaj sobie rośnie. Właśnie pani nam ją Tu jest washroom.
Tu mają dziedziniec, tu wszystko, całe życie się odbywa. A najważniejsze jest tam, czyli to jest piec do roti. Palenisko jest inne niż w Himalajach, tam gdzie się z tym spotkaliśmy, bo jest na zewnątrz. I te panie nie są zagrożone rakiem płuc, bo normalnie w Himalajach palą sobie w środku. A poznajecie z poprzednich odcinków te placki, które są? No to jest tak. O, następne łóżko. Your name? Arjun Ahir. Ordunaher. Ordunaher. Arjun Ahir. Ordunaher, okay. Your name? Pannahir. Panahi. And? Manjubel. Monjubel. Okej, nie zapamiętamy, ale wy wiecie przynajmniej. No właśnie, zapamiętamy dzięki nagraniu. Tak, jak będziemy odtwarzać. Robimy to specjalnie. Ja dzisiaj jestem wykończony zatruciem, więc spróbuję ich wody. Dziewczyny przyszły nas zobaczyć. Jak dziś spróbuję ich wody i pogłębię moje niedobre bakterie, to będzie naprawdę źle, no ale nie mogę odmówić. Bo z tą myślą wzięliśmy napoje, ale oni nie znają tej tradycji, że się z pustymi rękoma nie przychodzi. Myślałem, że sobie spróbuję trochę Pepsi, zaraz je kupię, no. Będę pił lemoniadę i już wiecie co dalej będzie w groszku. I ta lemoniada jest naprawdę dobra. Pierwsze pijemy lemoniadę z takimi przyprawami. Co tam było? To jest kumin, Tak, ginger, imbir, i woda i limonka. woda i trochę cukru chyba jest dodane. I cukru. Ale bardzo to jest takie orzeźwiające i na upał, taki jak dziś, jest naprawdę super. Mam nadzieję, że będzie tak dobrze też potem. Ojejku. Przynajmniej u mnie. Aldona jest jakoś na razie odporna bardziej. Ja mam drugi raz podczas tej wyprawy. Ja się zaprawiłam w Pakistanie. Raz Pakistan, teraz drugi raz mnie Indie trochę próbują dotrzeć. मेरी पत्नी नाक छिदवाना चाहती है। Pytamy teraz o kolczyki w nosie, bo Aldona sobie chce zrobić. A, czyli to nic nie znaczy, tylko one to mają dla ozdoby. A ty doszukujesz się większego znaczenia. Tak, bo to zależy w jakim regionie, bo gdzieś czytałam, że rzeczywiście Gujarati to jest... niektóre kobiety mają ten kolczyk, jak są gotowe wyjść za mąż. Aha. Ale tutaj wychodzi na to, że po prostu może mieć każda, która chce, no bo kolczyki w nosie są fajne. Gujarati curry. Gujarati. Region. Gujarati. Gujarati. Długo trzeba iść na tą rzekę. Czy pojedziemy samochodem? Zapytaj. Wszyscy chcą, żebyśmy zobaczyli rzekę. 1 hour. 1 hour? क्या नदी दरबार में जाने में बहुत समय लगता है? नहीं 2 minutes. 2 minut? Yes. 2 minut już A. jest lepiej. Ale żebyśmy na godzinę z nimi poszli, nad rzekę. Tak wygląda izba. Ona jest ulepiona z czegoś, No nie wiem z czego, nie będę ci teraz mówił, bo nieładnie. ale nic nie czuć. Nie można zabraknąć też świątyni. Tu jest taka w takiej małej formie, ale w szopie. Coś takiego. I w rogu to są kokosy, tak? Dary. A, Ja też składałam kokosa. są kokosy. Ile tu się kokosów marnuje dla bogów. Tu druga świątynia trochę bardziej się wydaje spokojniejsza. W tej nie składają ofiar. Ale powiedziała mi przed chwilą nasza koleżanka, że czasami są tutaj kobry. Dotarliśmy na ogromną rzekę, nazywa się Normada i wpada do morza, do którego my też zmierzamy. I wczoraj jechaliśmy tym mostem, który się nazywa Srebrnym Srebrny most. i już widzieliśmy, że ogromna rzeka. Jeszcze z ciekawostek idziemy zobaczyć, jak wyglądają farmy. Idziemy do buszu, znaczy busz to kiedyś był, teraz wykarczowali, żeby móc uprawiać, ale co jest charakterystyczne, to żeby im się woda zbierała, to dużo ziemi trzeba wynieść. I tu nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby to kobiety robiły i noszą to na głowach w takich misach. I już są przygotowania na to, żeby deszcz się ładnie w rowkach zbierał. Drzewo, którego nie kojarzę co to jest. Trochę wygląda jak orzech włoski. Przynajmniej jak jest zielony. Ale pewnie to nie jest orzech włoski. Rzucę. Big is Aha. It's up. Oh, what is this? mango. Ah, mango.
Okej, czyli mango. Tu są malutkie, Green mango. a zielone mango tam na szczycie są większe. Teraz będzie próbował strącić. Pachnie jak orzech włoski, jednak to jest coś z rodziny orzechów włoskich. Chcesz próbować amli? A co jest amli? To jest owoc. Dobry. Take away. Zaraz ci pokażę na ten. O, masz więcej amli. Amli wygląda tak. To jest amli. Pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. Ja No chyba i dzisiaj nie dobra. będę jadł. Pole, uprawa jest trochę inna, bo są te rowki na wodę, ale dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. Oni nie znają zimy. Widzieli na zdjęciach, ale tak, 4 miesiące to jest bardzo gorąco. 4 miesiące jest chłodno, czyli 20 parę stopni. Bo teraz jest... Bardzo chłodno, bardzo. Tak. A to się kształci mango. Tak mi smakuje to mango niedojrzałe. Jest super, jest lepsze niż dojrzałe. 4 następne miesiące to jest tylko i wyłącznie deszcz, czyli monsun. I tak jest cykl roku. Tak uprawiają też pole. Teraz muszą nawozić wodę. I właśnie ten ciepły okres wystartował. A za 4 miesiące zacznie się monsun, ale nas już tutaj nie będzie, więc mamy nadzieję, że nie odczujemy tych opadów.